Hej, witam się z Wami na moim kanale. Zapraszam Was na filmik. W gruncie rzeczy nie wiem, jak go nazwać. Czy to będzie konserwacja i podsumowanie kosmetyczne, czy to będą ulubieńcy ostatnich miesięcy, bo trudno mi to jakoś sprecyzować po tak długiej nieobecności. Przepraszam też za długą nieobecność, było to spowodowane moimi osobistymi sprawami. Mam nadzieję, że ci, którzy wiedzą, co się stało i w ogóle rozumieją takie sytuacje, na pewno są wyrozumiali w tej kwestii. Mam mnóstwo świetnych rzeczy do pokazania, mnóstwo z nich używam od dawna, mnóstwo widzieliście w poprzednich filmikach, bo wiecie, że te moje rekomendacje kosmetyczne w dużej mierze się ciągle powtarzają, są w gruncie rzeczy są te same rzeczy ciągle. I nie przedłużając, bo i tak wstęp trwał za długo, zaczynam pokazywanie. Przede wszystkim zacznę od kosmetyków do demakijażu, bo wydaje, że mi się udało w jakiś sposób... Cześć Abunia, wszyscy już wiedzą, że jesteś, krzykaczko. Że udało mi się dobrać w jakiś tam sposób do stanu swojej cery, do stanu swojej skóry, cery, kosmetyki, które w pełni mnie zadowalają. Podstawą jest takie świetne mleczko z Caprea. Ja dostałam, gdzieś to polecenie mi tam mignęło na Amazon, później oczywiście kupiłam ten produkt i to jest moje drugie opakowanie. To jest świetny produkt do demakijażu w formie takiego jak gdyby mleczka, bardzo gęstego, bardzo wydajnego, także to starczy na kilka miesięcy. Rozsmarowywuję lekko na wilgotną twarz i potem zmywam szmatką. Świetnie działa, bo nie podrażnia. No Abunia teraz zadecydowała przekrzykiwać wszystkich. Jak tak to się działa cicho w klatce. Następnym kosmetykiem do domywania, który mi bardzo świetnie służy, to jest firma Dermatica i taki malusieńki ich zmywacz, ale tego wystarczy naprawdę kropelka, żeby rozcieńczyć z odrobiną wody na dłoni i umyć twarz. Świetne odświeżanie, nie stosuję tego codziennie, bo lekko lubi podrażnić, jeżeli stosuję go zbyt często, ale to nie jest złe podrażnienie, to jest coś takiego po prostu, że wiem, że to w połączeniu z moimi retinolem jest tego za dużo, jest za dużo w tej pielęgnacji, więc być może dlatego podrażnia, ale tak to zupełnie nic nie robi krzywdy. I na początku, jak ja ten produkt dostałam pierwszy raz, znaczy kupiłam, to używałam go zbyt dużo, nie wiedziałam, że to tak trzeba rozcieńczać, jakoś tak się nauczyłam na błędach własnych później właśnie używanie tego produktu. Ostatnim etapem u mnie zawsze wieczorem jest domywanie płynem micelarnym i trafiłam w 10, to jest moje któreś opakowanie, Bielenda Expert czystej skóry, Fizjo płyn micelarny. Ja go kilka miesięcy temu dostałam w paczuszce z Natasha Cosmetics i do niego zawsze wracam. Najlepszy produkt, jaki mi się trafił ostatnio. I tak samo najlepszym produktem do demakijażu oczu stał się ten Mincer Pharma płyn dwufazowy. Absolutny geniusz, nic nie podrażnia, podobnie jak ten. Świetnie domywa makijaż oka, wszystkie eyelinery jakieś, bo ja strasznie się stałam ostatnio eyelinerowa. Dokładnie domywa wszystkie maskary. No tam cuda, co żeśmy sobie zmalowały na oczach. Naprawdę świetne produkty. Kolejne opakowania oczywiście w akcji, co kupiłam następne. Także demakijażowo było sporo. Teraz maseczki. Maseczką zostałam wierna jak zwykle tym samym. Czyli nie wiem, czy znacie te dwie maseczki. Chyba ta garnierowa z witaminą C jest jakąś taką nowością od paru miesięcy. Nie jest przez bardzo długi okres, ale ta ze mną jest naprawdę bardzo długo. Bardzo lubię te maseczki, świetnie nawilżają. Teraz trafiłam ostatnio na Eveline. Świetną maseczkę nawilżającą, ale to powiem Wam więcej w denku. Zawsze mi się Eveline z Liren myli, nie wiem dlaczego, ale jak na pewno nazwa ma 8 w 1, to ona musi być Eveline, bo wiecie, jak oni tam mają te 8 w 1, 5 w 6 i tak dalej. Następnie świetne maseczki z cykl Liren. Bardzo lubię tę maseczkę, oszczędzam, zawsze mam ją na 3 razy, jak będę w Polsce, to pewno ją kupię, bo jest świetna. To jest maseczka liftingująca. Oczywiście tak, no cudów nie uczyni, bo nie można polegać na maseczce, że nam zliftinguje skórę, jak wcześniej o nie dbałam albo coś podobnego, ale na pewno w takiej ogólnej elewacji spisuje się świetnie, bo skóra wygląda na taką wygładzoną, rozpromienioną, jak gdyby taką odświeżoną, oczywiście bez cudów. Fajna maseczka. Następnie, tak jak mówię, dzielę ją na 3, no bez przesady, żeby na raz ją zużywać. Następnie super cudo, to jest cudo, do którego będę zawsze wracała, to jest firma Apis i słynna ich maseczka peptydowa, liftingująca, napinająca.
No to jest kosmetyk cudo, który świetnie naprawdę poprawia całą taką, jak gdyby takie napięcie. Uważam, że przez to, że się nakłada go tak no dosyć sam systematycznie, raz na tydzień na przykład, można sobie doprowadzić skórę naprawdę do fajnego wyglądu. Do cery dojrzałej oczywiście, ale świetnie też się, uważam, sprawdzi dla kobiet po 30 roku życia jako takie peptydowe uzupełnienie pielęgnacji. Świetna, świetna maseczka. To jest oczywiście końcóweczka sama na dnie, jeszcze coś tam zostało na kilka razy, może na 2-3 razy, bo taką niewielką ilość nakładam. Nakładam oczywiście też w okolicy dekoltu i szyi. I ostatnia maseczka, jaką Wam chcę pokazać, zakochałam się na nową firmę Madara Smart i to jest maseczka z węglem aktywnym. Wow, no uwielbiam ją i powiem Wam, że to jest taka maseczka, którą nakładam tylko w jakichś newralgicznych miejscach, w strefie T, na nosie, tutaj oczywiście w strefie brody i troszeczkę tutaj i powiem Wam, że ona nie zasycha do końca, to jest taki fajny produkt. Może tam jest troszeczkę kłopotliwy w zmywaniu, bo wiadomo, cała umywalka jest wtedy czarna i szmatka, którą się zmywa, ale mnie to jakoś nie zraża ostatecznie. Ja kupuję małe takie próbunie na eBayu, ludzie sprzedają czasami za takie śmieszne kwoty, ale na pewno sobie kupię pełnowymiarowy produkt. Póki co zużywam te wszystkie takie malutkie opakowania. O, to jest takie maciupkie opakowanie, ale naprawdę na kilka starcza dobrych tygodni, także u mnie się sprawdza. Nie stosuję tego często. Może tak raz na 2 tygodnie, może częściej, w zależności wszystko od tego, jak tam wygląda moja skóra. A skóra po tej maseczce wygląda świetnie, dlatego że jest tak mega oczyszczona, ale w taki sposób idealnie, delikatny, bez takiego napięcia, czerwienienia się skóry. Bardzo, bardzo fajny efekt właśnie. Następnie pokażę Wam 2 kosmetyki dowłosowe, żeby nie zgubić ich potem w akcji, bo filmik nagrywam drugi raz, ponieważ o nich w ogóle nie powiedziałam, tak jak również nie powiedziałam o ulubionym zapachu ostatnio. Dlatego drugi raz nagrywam. Słuchajcie, a filmów nie edytuję, więc już tam nie cuduję. Patrzę, że teraz taki był paproszek na mojej czarnej koszulce, wszystko widać. Świetne 2 produkty dowłosowe. Tego nie używam nie wiadomo jak długo, ale na pewno coś około 2 miesięcy. To jest firma Mia i Super Hair Day Mix and Match, szampon, peeling enzymatyczny. Wszystko w zależności jak tam chcę, stosuję ten produkt, czyli troszeczkę mogę go zostawić na skórze głowy. W ten sposób peelingując lub biorę sobie, myję całą skórę głowy i włosy, stosując jako taki oczyszczacz dowłosowy. Fajnie zmywa wszystkie niedoskonałości, jest przy tym super delikatny. Mam wrażenie, że lekko mi swędzi po nim głowa, ale to nie jest jakieś takie niemiłe uczucie, leciutkie, takie po prostu jak gdyby włosy mi się unosiły u nasady, jak gdyby odrastały. Ja ostatnio swoje włosy, jakby to powiedzieć, chyba na aktualny stan, w jakim byłam i w ogóle wszystko dołożyło się do tego, że wszystko podupadło, również włosy, ale doprowadzam jakoś do ładu i składu. Następnym produktem, jaki dowłosowo bardzo lubię, to jest taki barwnik z Joanny, który robi swoją robotę. To jest taki tonizujący doprawiacz maseczkowy lub może samemu to stosować. Na pewno znacie ten produkt. Ja bardzo, bardzo go lubię. Uważam, że przyciemnia w jakiś tam sposób takie pigmenty włosowe. Nie zrozumcie mnie źle, to nie farbuje siwulców, tylko w jakiś tam sposób je może tam opóźnia ich odrastanie, bo nie są takie po prostu rzucające się w oczy. Dobrze, i teraz będzie pielęgnacja, bo pielęgnacji mam chyba najwięcej. W pielęgnacji nie zmieniło się wiele u mnie od tych kilku miesięcy. Wciąż to są te same produkty, tak jak Wam mówiłam. Wciąż stosuję tą metodę jogi twarzy, także to też ma duże znaczenie. Te 15 minut na pewno 6-5 razy w tygodniu poświęcam dziennie na zrobienie sobie takiego masażu, czyli tam mnie taki filmik się ukazał na kanale, czyli wiecie, że trenuję te same techniki i myślę, że to działa. Poza tym stosuję retinol, tak jak do tej pory, czyli tretinoinę i kilka innych fajnych nowych kosmetyków, do których wróciłam lub o nich zapomniałam i wróciłam ponownie. Zacznę od tego, że zaczęłam używać znowu świetnego kosmetyku, ponownie do niego wróciłam. To jest super kosmetyk z firmy Misha i to jest Time Revolution, świetna esencja. Stosowałam to kilka lat temu, tak jak mówię, odstawiłam, nie wiedzieć czemu, chciałam spróbować na pewno czegoś innego, a teraz wróciłam. To jest ta wersja dla cery dojrzałej, chociaż może tam się zdarzają jakieś inne kosmetyki. Myślę, że to jest ta wersja dla cery dojrzałej. Bardzo lubię, bardzo polecam, to jest
świetne odświeżenie skóry, bo tutaj są te wyciągi, esencje z bakterii bifida, także świetnie wpływają właśnie na to, żeby skóra wyglądała zdrowo, żeby nie przetłuszczała się, żeby była nawilżona, żeby była odświeżona. Wow, esencja, którą mam ma bardzo, bardzo długo, bo na pewno pół roku i wygląda tak, czyli bardzo mega wydajny produkt, stosuję rano i wieczorem. Ulubiony kosmetyk na wieczór to jest oczywiście Dermatica i wróciłam z podkulonym ogonem od kilku miesięcy do mojej mieszanki. Tym razem jest to mieszanka, poprosiłam o większe stężenie 0,1%. Jest też więcej tutaj kwasu azealinowego, bo jest aż 15% i 4% niacinamidę i jestem zadowolona. To jest mój ulubiony produkt na noc. Teraz to stężenie stosuję bardzo długo, 0,1% w swojej pielęgnacji, ale udało mi się wprowadzić do pielęgnacji bez podrażnień. Jestem naprawdę zadowolona. Słuchajcie, następnie świetne dwa kosmetyki i to jest kosmetyk, obydwa kosmetyki z Dermatica, także widzicie, aż 4 kosmetyki z Dermatiki mi się tutaj pojawiły. Świetny krem ceramidowy, to jest moje drugie opakowanie i tutaj to jest końcóweczka i końcówka kwasu azealinowego 20%. Świetnie u mnie się sprawdza. Ja nie wiem, czy ja Wam kiedyś wspominałam, ale u mnie pojawiały się takie zaczątki lata temu, jak byłam bardzo młoda, trądziku różowatego i zaczęłam tam grzebać, szukać, patrzeć, co by mi służyło. Kwas azealinowy wyjątkowo się sprawdza i postanowiłam wrócić. Zresztą to było wszystko w konsultacji właśnie ze stroną Dermatica i uważam, że to jest bardzo dobry krok w pielęgnacji. Ja stosuję to na dzień. Odrobinkę oczywiście tego kosmetyku, niczego nie trzeba dużo nakładać, żeby miało wspaniałe działanie, a ten krem wyjątkowo jest dobrze nawilżający. Długo bardzo służył mi jako tylko jedyny kosmetyk w mojej pielęgnacji, kiedy no, skóra była mega zestresowana tym, co się akurat działo. Słuchajcie, następnie kosmetyk, który dodaję do swojej pielęgnacji kremowej porannej i to jest taki City Beauty Skin Lifting Booster i to jest taka wersja, gdzieś tam kiedyś na YouTubie, bo jakieś dziewczyny z USA podejrzałam, bardzo mi się to spodobała, to tłumaczenie i dodaję do tego kosmetyku do kremu na dzień lub ociupinkę, oczywiście 3 krople lub do podkładu i bardzo mi się to fajnie sprawdza. To jest takie wszechstronne działanie, tam również to jest bardzo dobry skład, między innymi peptydy, także na razie peptydy mam odstawione, bo mi się skończyły i ten Matriaxyl mój się ulubiony skończył, więc City Beauty aktualnie stosuję, jestem bardzo zadowolona. I teraz tak patrzę, że z kosmetykami do takiej ściśle pielęgnacji to chyba by było tyle na dzień, chociaż nie, bo mam jeszcze krem pod oczy, który uwielbiam, to jest krem, który stosuję od bardzo wielu miesięcy, to jest krem z Farmony, który również kupiłam na stronie Natasha Cosmetics, bo tam wszystkie te kosmetyki są dostępne. Oczywiście udostępnię Wam wszystkie możliwe linki, żeby sobie można było skorzystać, przeczytać, doczytać, co tam jest w składzie, bo kosmetyk jest świetnie nawilżający, nieuczulający, mega napinający, działa korzystnie na wygląd skóry pod okiem. Ja stosuję i bardzo lubię, polecam. Słuchajcie, wróciłam do kosmetyków koreańskich. Po tym, jak kupiłam sobie Time Revolution, tą esencję, mówię, nie, ja muszę wrócić do całej pielęgnacji koreańskiej. Oczywiście nie jak wściekła 15 innych ampułek, każda z innej parafii i w ogóle, tylko postanowiłam kupić ten właśnie zestaw kosmetyku z Time Revolution, z tej serii, ojej, wszystko pokazuję Wam w odwrotną stronę, z Miszy. Bardzo mnie zaintrygował właśnie ten składnik główny, przewodni w tym kosmetyku, który działa wyjątkowo dobrze na wygląd skóry, na to jak... chodzi o te oczywiście bakterie, ale tam są mega dużo innych składników, które są warte polecenia. Na pewno Misza jest Wam dobrze znana. Te kosmetyki kupiłam w jakiejś mega promocji na stronce, no tak już zapomniałam, ale na pewno sobie przypomnę i zostawię w komentarzu, w opisie pod filmikiem. Kupiłam za dosłownie połowę ceny, trzeba polować na nie i będę polować teraz ponownie, dlatego że tego kremu na noc zostało mi tutaj tak mniej więcej 1/4 albo 1/3. Jest to bardzo wydajny kosmetyk. Mam to naprawdę od dobrych kilku miesięcy i wciąż
wciąż jest tam go troszkę. Nieraz stosuję samą esencję, nieraz stosuję sam krem, nieraz stosuję 2 kosmetyki razem, wszystko w zależności od tego, jak zachowuje się moja skóra. Przepięknie nawilżona, zdrowa, napięta jest rano, bo to stosuję tylko wieczorem. Wow, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Wyczytałam również, żeby nakładać ampułkę przed nałożeniem retinolu, wtedy nie będzie tak podrażniał. Mówię tutaj o takiej silnym stężeniu retinoinie i to robię i uważam, że działa w jakiś tam sposób, chociaż też zdarza się, że ta skóra mimo woli schodzi, dlatego że no nie oszukujmy się, jeżeli stosuję kwas azalinowy plus retinoinę w swojej pielęgnacji, to jakieś tam podrażnienie będzie. I ulubione ostatnio w mojej konserwacji podocznej płatki, to jest moje któreś z kolei opakowanie placenta z firmy Berrysom. Płatki pod oczy, bardzo dobry skład, świetnie nawilżają. Kilka razy w tygodniu, 2 albo 3 razy stosuję, uwielbiam. Nakładam na dłuższy okres niż na pewno 15 minut. Te płatki bywa tak, że czasami nakładam je na noc, a że śpię płasko, dlatego że mam problemy z kręgosłupem, to te płatki mi nie zjeżdżają, zostają cały dzień, całą noc pod oczami. Także fajna opcja, jeżeli się śpi, no oczywiście na plecach, bo jak się śpi na boku, no to nie. Tak, i zostały mi perfumy i 2 kosmetyki kolorowe, które używam najczęściej. W moich w ogóle takich, jeżeli kosmetykach mówimy o makijażu, pojawiło się taki minimalizm z kropką dekadencji. Wróciłam do eyelinera, zaczęłam znowu używać eyelinera, nie wiem, jakoś polubiłam ten styl. Teraz są mega modne takie kocie oczy. Ja mimo woli gdzieś po prostu intuicja mi podpowiedziała kilka miesięcy temu, zanim to tak stało się bardzo modne, że dobrze mi jest w takim makijażu. Dobrze w tym sensie, że jakoś umiem sobie to tam podrysować w ten sposób, że to oko jest tak troszeczkę uniesione, nie opada do dołu, więc jestem mega szczęśliwa z tego powodu. Oczywiście to jest takie moje małe stopnie tego typu, żeby sobie tam coś narzucić i być szczęśliwym z jakiegoś powodu. No nie oszukujmy się, każdy z nas ma jakieś mega stopnie, mega małe, minimalne jakieś stopnie do tego, żeby być w jakiś sposób tam szczęśliwym, zadowolonym z tego, co się robi. Także mój mini makijaż ostatnio to jest jakiś tam cień delikatny, tutaj tylko w załamaniu, jakieś coś tam na powiece lekko iskrzącego, bo lubię, albo matowego, bo akurat tak mi się chce. I jest eyeliner oczywiście, także z tego jestem zadowolona. Ale ostatnio takim moim też etapem jest nietapetowanie się, czyli lekki makijaż i tak, wiecie, co sprawdza mi się ostatnio w połączeniu z tym właśnie skin boosterem, 3 krople tego boostera, ten właśnie fajny podkład od Charlotte. Na początku on mi w ogóle nie służył, teraz mi jakoś służy, nie wiem, ja mam takie etapy czasami, ale ja nakładam tego podkładu dosłownie ociupinkę, tak żeby zabarwić tylko troszeczkę twarz. I to mi odpowiada. W zupełności taki mam na razie etap, że się nie kamufluję, tylko się maluję. I to jest odcień 5. I bardzo lubię ten podkład, bo on wygląda tak mega naturalnie na twarzy. Nie wałkuje mi się, nie zbiera, nie przesusza skóry. Drugim moim ulubionym podkładem jest cały czas ten sam z L'Oreal True Match, te kropelki z kwasem hialuronowym. A ten jest moim takim ostatnio uwielbianym. I ostatni kosmetyk kolorowy to będzie Eveline i puder Varieté, który używam jako taki ostatni puder upiększający. I to jest taki puder, który bardzo ładnie wygląda na buzi, który takie ma leciutkie drobinki, ale nie przesadne. Trochę się bałam, że on będzie uaktywniał wszystkie niewidoczne gołym okiem zmarszczki i jakieś tam niedoskonałości, że będzie takim etapem wręcz w cerze dojrzałej, uwidaczniającym wszelkie niedoskonałości, ale się myliłam. Po prostu wygląda bardzo naturalnie, ładnie i buzia wygląda na rozświetloną, troszeczkę młodszą. Oczywiście wszystko w takich ramach rozsądku, no przecież nie odmłodzi absolutnie niczego, tylko jest takie złudne wrażenie, bo przecież wszystko jest ważne, i sen, i dieta, i brak stresu, i praca, i relaks, wszystko jest ważne i to w jakim etapie życia jesteśmy i w jakim stopniu, nie wiem, dojrzałe jesteśmy, to decyduje o tym, jak wygląda skóra i nie jakiś puder czy podkład. To wiecie, nie muszę nikomu tego tłumaczyć, tylko tak sama sobie też to tłumaczę. I słuchajcie, ostatnią rzeczą są perfumy. I to są perfumy, jakie dostałam na urodziny od swojego męża i to jest tak.
To jest zakup, który ja sobie wybrałam. Nie myślcie sobie, że on tam leci do sklepu i wie, jaki ja zapach lubię, bo najczęściej są to przemyślane przeze mnie rzeczy. Jak już ma coś mi zaprezentować, to niech to będzie to, co ja chcę. To jest takie moje zdanie. Oczywiście każdy ma inne wybory, każdy sobie tam to inaczej dopasowywuje. Słuchajcie, weszłam do sklepu i to była akurat nowość wtedy, bo to było na początku września albo koniec sierpnia. Dior i to jest ten ich słynny zapach, tylko w wersji bezalkoholowej, w białej butelce. Wow! I to jest mój zapach, to jest to, co ja lubię najbardziej. Tutaj oczywiście ja się nie będę teraz wyścilać i mówić o jakichś nutach, ale tu jest wszystko to, co ja uwielbiam w zapachach. To jest tak piękny zapach, to jest tak coś świeżego, to jest tak coś odprężającego, nie nachalnego, co się nosi cały dzień. No, życzyłabym sobie też, żeby w jakiejś mocniejszej wersji to wyszło. Wow, to chyba będą moje ulubione perfumy, jak się domyślam. Butelka jest cudna. To opakowanie jest naprawdę przepiękne. Życzyłabym sobie, żeby były jeszcze, żeby był w formie takiej uzupełniającej, to by było naprawdę mega, bo wtedy taką butlę, no żal aż wyrzucać po prostu do śmietnika, nie oszukujmy się. Dobrze, i to by było wszystko. Słuchajcie, tak wszystko Wam pokazałam, na pewno. Ja bardzo się cieszę, że wciąż jesteście ze mną na tym etapie moim nagrywania, takiego, jakiego, no, może bym sobie życzyła czegoś lepszego, ale tego się nie da przeskoczyć. Że wciąż jesteście, jak ja naprawdę tutaj nie było mnie bardzo długi okres. Bardzo jest to miłe dla mnie, że nawet nowe osoby wciąż do mnie przychodzą. Ja bardzo Was zachęcam do oglądania moich starych filmików, dlatego że tam jest też mnóstwo informacji o tym, co ja tam prezentuję u siebie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że będę teraz regularnie już nagrywać je dla Was, bo bardzo lubię to robić. Trzymajcie się, do następnych filmików. Pa!